Dzień dobry. Przyszła pora na Polskę południowo-wschodnią. Witamy Was ze stolicy Podkarpacia, z Rzeszowa. To o tym mieście w ostatnim roku wszyscy mówią. Ale czy znana jest jego bogata historia i ciekawe zabytki? W dzisiejszym filmie będzie między innymi o tym, co to są Janusze, czy na mszę w Rzeszowie można było dopłynąć gondolą, po co kościołowi strzelnice, a synagodze wieża. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Tym razem dotarliśmy do 200-tysięcznej stolicy Podkarpacia, Rzeszowa. Językoznawcy i historycy wywodzą nazwę miasta od słowiańskiego imienia Rzesz lub Rzech, albo słowa Rzesza, czyli duża liczba ludzi. Ziemie te, leżące nad Wisłokiem, na początku XI wieku były terenem przygranicznym i spornym między Królestwem Polski a Rusią Halicko-Włodzimierską. W sumie nie wiadomo, władca którego kraju lokował miasto na prawie magdeburskim. Pewne jest, że król Kazimierz Wielki przekazał Rzeszów i okoliczne włości rycerzowi Janowi Pakosławicowi po ostatecznym przyłączeniu tych terenów do Polski. Zdolności dyplomatyczne wspomnianego rycerza przyczyniły się 10 lat później do powstania Akademii Krakowskiej. Z kolei jego potomkowie przyjęli od nazwy miasta nazwisko Rzeszowskich. Rzeszów miał pozostać miastem prywatnym przez następne prawie 500 lat. Bez względu na to, kto lokował miasto, powstało ono na miejscu bardziej zdatnym do obrony, na południe od pierwotnej osady zwanej Staromieściem, które po wiekach bycia odrębną wsią stało się dzielnicą współczesnego Rzeszowa. Przez 2 stulecia zabudowa miasta, w większości drewniana, skupiała się dookoła rynku i kościoła farnego pod wezwaniem świętych Stanisława i Wacława. Kościół ten to najstarsza budowla miasta, powstała w XV wieku na miejscu drewnianej świątyni. Pomimo późniejszych przebudów zachowane jest gotyckie prezbiterium, w którego wnętrzu są wmurowane nagrobki rzeszowskich potomków Jana Pakosławica. Pod koniec XVI wieku Rzeszów przeszedł w ręce rodu Ligenzów i stał się ich główną siedzibą. Pierwszy z rodu, właściciel miasta Mikołaj Spytek-Ligenza, szczególnie zasłużył się dla rozwoju miasta, które do tej pory nie miało systemu obronnego. Miasto zostało jego staraniem otoczone wałami i parkanami. Otrzymało też bramy i baszty obronne. Do systemu obronnego miasta Ligenza wykorzystał wodę rzek Wisłok i Mikośka, których wody spiętrzył i wypełnił nimi sztuczne zbiorniki. Mikołaj Spytek-Ligenza ufundował też klasztor ojców Bernardynów i kościół, w którym na uwagę zasługuje gotycka rzeźba przedstawiająca Matkę Boską Rzeszowską. Świątynia ta to przede wszystkim mauzoleum Ligenzów. Powstało ono w pierwszej połowie XVII wieku i składa się z ołtarza głównego, podziemnej kaplicy oraz 8 alabastrowych figur przedstawiających członków rodu. Klasztor Bernardynów był nie tylko mauzoleum rodu Ligenzów, ale także fortem, narożnym umocnieniem osłaniającym obwałowania Rzeszowa, a także bramę murowaną od strony Krakowa. Wieża kościelna z kolei pełniła funkcję stanowiska obserwacyjnego oraz artyleryjskiego, a na szczytach murów kościoła znajdowały się otwory strzelnicze. Centrum umocnionego miasta stanowił prostokątny rynek, wokół którego przeważała drewniana zabudowa. Dopiero pod koniec XVI wieku powstał murowany ratusz. Wcześniejsze były drewniane. Swój obecny kształt rzeszowski ratusz zawdzięcza przebudowie w stylu neorenesansowym pod koniec XIX wieku.
Od 7 lat z ratusza rozbrzmiewa hejnał. Jest on odtwarzany co 3 godziny, 7 razy w ciągu doby i brzmi w stylu jazzowym. To nie powinno dziwić, bo hejnał skomponował urodzony w Rzeszowie słynny trębacz jazzowy Tomasz Stańko. Na środku rynku znajduje się odkryta ponad 20 lat temu XVII-wieczna studnia, która kiedyś miała głębokość 15 metrów. Jednym z najważniejszych miejsc w centrum Rzeszowa poza rynkiem jest ulica 3 Maja, która stała się reprezentacyjnym deptakiem miasta. Jest to najstarszy trakt miejski, który powstał zapewne po nadaniu Rzeszowowi praw miejskich i łączył zamek, siedzibę właścicieli miasta z kościołem farnym i klasztorem ojców Bernardynów. Zanim ulica otrzymała nazwę 3 Maja, nosiła inne nazwy – Zamkowa, Pijarska, Pańska. Od tej ostatniej wzięła się popularna nazwa w rzeszowskiej gwarze – Paniaga. Od 2004 roku organizowane jest święto Paniagi, a dniem święta ulicy jest 3 Maja. To przy tej ulicy znajduje się pomnik Tadeusza Nalepy, ojca polskiego bluesa. Tadeusz Nalepa ukończył szkołę muzyczną w Rzeszowie. Tu 55 lat temu utworzył grupę Breakout. Jego słynne przeboje weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Od lat w mieście organizowany jest festiwal Breakout Days. Przy tej samej ulicy w XVIII wieku powstało Kolegium Pijarów, obok powstałego wcześniej klasztoru i kościoła Świętego Krzyża. Jego założenie związane było z kolejnymi po Ligenzach właścicielami Rzeszowa, lubomirskimi, którzy po poprzednikach przejęli nie tylko miasto, ale i zamek. Zamek został wzniesiony na południe od miasta na końcu lasowego cypla, otoczonego wodami Wisłoka oraz stawami i bagnami. W XV wieku mógł tu stać drewniany dwór obronny, na miejscu którego Mikołaj Spytek-Ligenza wzniósł nową murowaną rezydencję na planie trapezu. W kolejnych etapach powstał zamek czteroskrzydłowy z wieżą bramną. Po zniszczeniach w czasach potopu szwedzkiego nowy właściciel Rzeszowa, hieronim Augustyn Lubomirski, przebudował zamek, który w efekcie odzyskał swą świetność. Autorem przebudowy był Holender Tilman van Hameren. Był on również znakomitym inżynierem wojskowym, który brał udział we wszystkich najważniejszych kampaniach wojennych Jana Sobieskiego. Dzięki takiemu doświadczeniu stworzył umocnienia zamkowe dostosowane do terenu, ale też i do ograniczonych środków finansowych. Po zakończeniu prac otrzymał wypłatę we florenach i w postaci 180 beczek soli wielickiej. Duże przekształcenia zamku nastąpiły 300 lat temu, gdy Lubomirski sprowadził architekta Karla Widemana. Dzięki Widemanowi wiemy nie tylko, jak wyglądał wtedy zamek, ale i cały Rzeszów. W 1762 roku wykonał on plan pokazujący całe miasto z lotu ptaka. Od drugiej połowy XVIII wieku następuje powolny upadek zamku, który w 1820 roku został sprzedany rządowi austriackiemu na potrzeby sądu i więzienia. Pod koniec XIX wieku zamek był w fatalnym stanie, że w zasadzie nadawał się do zburzenia. Zdecydowano o zachowaniu wieży bramnej, a reszta budowli została zastąpiona nową konstrukcją na obrysie zbliżonym do oryginału. Pozostały również obniżone fortyfikacje bastionowe. Historia zamku w XX wieku była dość ponura. Jako więzienie zamek był miejscem tortur w latach II wojny światowej oraz po wojnie w okresie stalinowskim, kiedy przez jego mury przeszło ponad 30 000 osób. Obecnie na zamku już nie ma więzienia, są tylko sądy. W momencie wybudowania nowego gmachu dla sądu zamek będzie miał szansę stać się muzeum i placówką kulturalną. W czasach świetności z zamku francuskimi ogrodami można było przejść do pawilonu tzw. Pałacyku Letniego. Swój obecny wygląd zawdzięcza XVIII-wiecznej przebudowie zleconej przez 50-letniego Jerzego Ignacego Lubomirskiego dla swojej niespełna 14-letniej małżonki Joanny. Przy pałacyku powstały wspaniałe ogrody z chińskimi altanami i stawami, po których pływały łodzie podobne do chińskich dżonek.
Niewykluczone, że małżonkowie drogą wodną udawali się na nabożeństwa do kościoła Bernardynów, ale pewnie była to raczej gondola, a nie chińska dżonka. W okresie rozbiorów czas rządów prywatnych właścicieli Rzeszowa dobiegł końca. Na początku lat 40. XIX wieku lubomirscy ostatecznie sprzedali Rzeszów rządowi Austrii. Zatem po 500 latach Rzeszów przestał być miastem prywatnym, a został królewskim wolnym miastem. Nadchodzi epoka rozwoju, budowy kolei i drogi cesarskiej biegnącej z Bielska przez Kraków, Tarnów, Rzeszów do Lwowa. Uruchomiona zostaje gazownia, elektrownia, pojawiają się telefony. Miasto przeżywało prawdziwy boom budowlany. Naszą uwagę przykuły malownicze wille przy Alei pod Kasztanami. To przykład modnej w Galicji przełomu XIX i XX wieku idei tworzenia dzielnicy willowej na obrzeżach centrum. Każdy z domów przy alei posiada różny styl, od alpejskiego po neobarokowy. Świat galicyjskiego Rzeszowa i jego mieszkańców został uwieczniony na tysiącach fotografii, które możemy i dziś oglądać. W 1997 roku na strychu kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej znaleziono ponad 30 000 szklanych negatywów. Pochodziły one z zakładu fotograficznego Edwarda Janusza, jednego z najbardziej znanych i zasłużonych mieszkańców Rzeszowa przełomu XIX i XX wieku. Pochodzący z Lwowa Edward Janusz zainteresował się fotografią podczas służby jako porucznik armii austriackiej. Ze względów zdrowotnych zakończył służbę w armii i po pewnym czasie w 1886 roku za namową znajomego przeniósł się do Rzeszowa. Zanim otwarł swój zakład, urządził wystawę swoich prac, by sprawdzić, czy jego fotografie będą się podobać. Jego żona Leopoldyna, Austriaczka, jeszcze przed ślubem prowadziła swój własny zakład fotograficzny. Parę łączyła zatem wspólna pasja i wzajemnie się uzupełniali. Edward znakomicie panował nad oświetleniem. Leopoldyna z kolei była mistrzynią upozowania ludzi do portretów i zdjęć grupowych. Edward Janusz wykonywał zdjęcia portretowe w swoim zakładzie, uwieczniał ważne wydarzenia z życia miasta, a także odwiedzał okoliczne dwory i fotografował ich mieszkańców. Wydawał także pocztówki z widokami miasta i sprzedawał sprzęt fotograficzny. Fotografie z jego zakładu stały się tak popularne, że były nazywane Januszami. Po śmierci Edwarda w 1914 roku zakład prowadziła z pomocą dzieci Leopoldyna, a następnie ich córki, a potem wnuczki. Zakład przetrwał do 1951 roku. Z ulicy Grunwaldzkiej, gdzie znajdował się zakład Edwarda Janusza, zapraszamy na kolejną podróż w czasie i przestrzeni, które wyróżniają nasze filmy. Zdjęcia z zakładu Janusza pokazują świat, którego już nie ma, który bezpowrotnie odszedł. Jego istotną część stanowili rzeszowscy Żydzi. Żydzi pojawili się w historii Rzeszowa w XVI wieku, choć początkowo nie wolno im było mieszkać w obrębie Starego Miasta.
Zamieszkali w nowej osadzie zwanej Nowym Miastem. Dopiero gdy Rzeszów przeszedł w ręce rodu Lubomirskich, Żydzi mogli posiadać działki i domy w obrębie całego miasta. Pomimo czasem napiętych stosunków między ludnością żydowską a chrześcijańską, Żydzi z powodzeniem prowadzili handel i zajmowali się rzemiosłem. Od drugiej połowy XVII wieku do połowy wieku XIX stanowili oni ponad połowę ludności Rzeszowa. Było to powodem do żartobliwego przekręcania nazwy miasta na Mojżeszów. Na początku XX wieku, po rozszerzeniu miasta o przedmieścia, liczba ta zaczęła spadać i w chwili wybuchu II wojny światowej było to już tylko 36% wszystkich mieszkańców. II wojna światowa i okupacja niemiecka doprowadziła do niemal całkowitej zagłady ludności żydowskiej. W lutym 1942 roku Niemcy utworzyli zamknięte getto dla żydowskich mieszkańców Rzeszowa i okolicznych miejscowości. Jeszcze latem tego samego roku zaczęto likwidację getta. Część ofiar została rozstrzelana w lasach, część wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu, a także Auschwitz. Getto przestało istnieć pod koniec 1943 roku. Ocalało około 700 rzeszowskich Żydów. Po ich bogatej historii pozostały dokumenty, wspomnienia i 2 synagogi. Obie zostały zdewastowane podczas wojny przez Niemców. Po wojnie zostały przebudowane i pełnią funkcję archiwum oraz galerii sztuki. Starsza, pochodząca z początku XVII wieku, synagoga staromiejska, zwana też Małą, jest budowlą renesansową. W następnym stuleciu dobudowano do niej wieżę. Obiekt nabrał charakteru obronnego i stał się częścią systemu obronnego miasta. Wtedy też powstała renesansowo-barokowa synagoga nowomiejska, zaprojektowana przez włoskiego architekta Bellottiego, który pracował także przy budowie rzeszowskich kościołów. Co ciekawe, pieniądze na jej budowę gmina żydowska pożyczyła od ojców Bernardynów i Pijarów. Po wojennych zniszczeniach synagoga została odbudowana z nowym, zmieniającym wygląd budynku dachem. Czy wiecie, że rzeszowscy Żydzi mają spory wkład w światową kinematografię? Na rynku w domu numer 5, obecnie numer 3, w 1907 roku na świat przyszedł Fred Zinnemann, wielokrotnie nagradzany Oscarami reżyser, twórca tak znanych filmów jak western W samo południe, melodramat Stąd do wieczności czy film sensacyjny Dzień szakala. W jego filmach debiutowali m.in. Marlon Brando i Meryl Streep. Gdy kilka lat temu odkryto, że reżyser nie urodził się w Wiedniu, gdzie rodzina przeniosła się tuż przed I wojną światową, a w Rzeszowie, miasto uczciło reżysera muralem ze sceną z filmu W samo południe. Również od niedawna wiadomo, że kolejna znana postać ze świata filmowego, aktorka Natalie Portman, ma swoje rodzinne korzenie w Rzeszowie. Filmy Freda Zinnemana były przez lata pokazywane w polskiej telewizji w porze, kiedy dzieci dawno już spały. Najmłodsza widownia kończyła swój dzień dobranocką, emitowaną najczęściej o godzinie 19. Od 10 lat dobranocek już nie ma. Są kanały nadające kreskówki i bajki dla dzieci przez całą dobę. Aby zobaczyć, jak wyglądał dawny świat telewizyjnych bajek dla dzieci, warto udać się do Muzeum Dobranocek. Dla osób w wieku 50+ to podróż sentymentalna. Dla młodszych okazja do poznania idoli dzieciństwa ich rodziców i dziadków. Jacka i Agatki, Misia Kolargola, Misia Uszatka czy Bolka i Lolka. Zgromadzone przedmioty, oryginalne lalki, scenografia, folie z animacją, scenariusze, zabawki, ceramika, numizmaty, proporczyki to efekt pasji miłośnika komiksów i animacji Wojciecha Jamy. Rzeszów jest miastem, które bardzo się zmienia. Kiedyś miasto obronne z licznymi zbiornikami wodnymi, które potem zniknęły z krajobrazu. Teraz nad Wisłokiem wyrastają nowoczesne budynki, w tym 3. najwyższy wieżowiec w Polsce, położony poza Warszawą. Zaprojektowany przez miejscowych architektów, liczy sobie 161 metrów wysokości i wyróżnia się zmienną geometrią bryły z elementami przypominającymi żagle.
Niektórym mieszkańcom Rzeszowa budynek ten kojarzy się z innym obiektem, z pomnikiem czynu rewolucyjnego. Pomnik autorstwa Mariana Koniecznego został wzniesiony w pierwszej połowie lat 70. Jest to budowla budząca chyba tak silne emocje w Rzeszowie jak Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Według niektórych kojarzy się z oślimi uszami albo waginą. Ciekawe, jakie będą dalsze losy pomnika. Do Rzeszowa jeszcze na pewno wrócimy. Ciekawe, co nowego wtedy zobaczymy, czym miasto nas zaskoczy. Ale na zakończenie tej wizyty zapraszamy na wieczorny spacer po rzeszowskim rynku. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz również włączyć dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia, że na kanale pojawiły się nowe filmy. I dziękujemy Wam wszystkim, drodzy widzowie, za oglądanie naszego kanału. Pozdrawiamy Was serdecznie ze stolicy Podkarpacia. Cześć!